Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokię 6070. Telefon posiada wyświetlacz o wymiarach 1,8 cala w przedziale 128 na 160. Telefon posiada wbudowanej pamięci tylko 4 MB i posiada współczynnik SAR, czyli niekorzystny dla naszego zdrowia, 0,84. Jest to dość niski współczynnik, więc polecam ten telefon osobom, którzy chcieliby go użytkować. Telefon posiada na bocznej ściance port podczerwieni. Na tylnej ściance znajduje się marka telefonu, napis marki, aparat oczywiście najzwyklejszy VGA i odblask, którym możemy zrobić sobie zdjęcie jako lusterko. Po drugiej stronie znajduje się klawisz ściszania i pogłaszania. Na samej górze znajdziemy klawisz włączania i wyłączania telefonu, a na samym dole port ładowania, gniazdo słuchawek i gniazdo USB. I tu pod tym gniazdem znajduje się mikrofon. Teraz zobaczymy, jak telefon wygląda pod baterią. Ściągamy tylną klapkę. Bateria, jak widzicie, oryginalna, jest to BL5B. I pod spodem widzimy nalepkę e-mail. Jest to telefon oryginalny, wyprodukowany w Niemczech, ale jak wiemy, telefony Nokia były produkowane w Chinach, na Węgrzech, Finlandii, Rumunii i właśnie w Niemczech. Tu pod spodem mamy typ naszego softu i model 6070. Teraz sobie uruchomimy telefon i sprawdzimy, jak to wszystko wygląda wewnątrz. Telefon był oryginalnie z Ery, więc jest brandowany. Zobaczymy sobie menu. Menu wygląda bardzo podobnie, bardzo zbliżone jest do podobnych Nokii. Telefon posiada funkcję kamera, radio, dyktafon. Sprawdzimy sobie teraz jego oryginalne dźwięki, jakie zostały od nowości wrzucone przez producenta. Pogłosimy go.
Teraz sprawdzimy sobie aplikacje tego telefonu, jakie zostały ugrane od nowości. Widzimy, nawet była era GG. Tu w grach mamy pusto. Pewnie zostały usunięte w kolekcji. Mamy jakieś dwie aplikacje, konwerter i zegar świata. Teraz zajmiemy się demontażem i montażem tego telefonu. Zdejmujemy tylną klapkę, baterię, kartę SIM i demontujemy przednią obudowę otwierakiem bądź czymś podobnym do otwieraka. Ważne, by to był plastik. Podwadzamy z jednej i z drugiej strony. Następnie widzimy, mamy tutaj płytkę klawiatury. Podwadzamy ją w odpowiednim miejscu. Tu są takie zatrzaski po tej stronie. Z jednej i z drugiej strony. Ja to robię trochę na szybko, bardzo proszę uważać na to, żeby nic nie uszkodzić, nie porywać. Ja mam troszkę wprawy, więc wiem, co robię. Odkładamy na bok i teraz mamy 1, 2, 3, 4 wkręty do odkręcenia. Śrubeczki są gwiazdkowe. I odkładamy je na bok. Następnie podwadzamy ramkę delikatnie, całą płytę główną w takim miejscu, by nie uszkodzić żadnych elementów na płycie głównej. Najlepiej to robić tam, gdzie są specjalne do tego otwory. Wyciągamy całą płytę, odwracamy na drugą stronę i tu są dwie małe blokady, wyginamy je na zewnątrz i cały wyświetlacz nam wyskakuje. To już wszystko w tym filmiku. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was do kolejnych moich filmików z udziałem Sony Ericssonów i Nokii. Cześć!